Jesteśmy na stoisku Robe na targach ISE 2026. Za mną scena główna, na której show z tym robotycznym ramieniem i z akrobacjami. Nie będę wszystkiego zdradzał, warto to zobaczyć na pewno na żywo czy z nagrania. Oczywiście prezentacje produktowe wszystkich nowości, o których za chwilę powiemy, nowościach Robe. Natomiast Robe to oczywiście nie tylko samo Robe, to też Avolites LSC, Artistic License. I te wszystkie produkty mamy tutaj pod jednym parasolem, praktycznie na jednym stoisku, a my za chwilę przekonamy się, jakie gorące premiery czekają nas od Robe na tych targach i już niedługo będą dostępne u nas oczywiście w ProLightie. Zapraszamy. To, co tutaj widzicie nade mną, to bardzo duże urządzenie. Znajomy kształt, ale na ruchomym jarzmie, czyli MAI SFOPAD. MAI to skrót od, oczywiście można powiedzieć mój, ale od Moving Yoke, czyli SFOPAD na ruchomym jarzmie. Zasadniczo samo urządzenie się nie zmieniło, zmieniła się oczywiście jego wersja, nowa wersja na ruchomym jarzmie. I zmieniło się też fakt, że nie potrzebujemy zewnętrznego zasilacza, drivera, tylko mamy w środku już wbudowany. System Robe RNS tutaj jest dostępny jak w każdym urządzeniu Robe, więc dostęp zdalny, z tyłu konektory, wszystko jak w większości ruchomych głów Robe, ale mamy właśnie SFOPAD-a, który tu na tej głównej scenie robi nam fajne efekty, dużo mocy z outputu tego urządzenia. MAI SFOPAD od Robe. Na stoisku Robe, obok mnie gorąca premiera ISE 2026 GigaPointy. Co się zmieniło? Dużo, ale zarazem zachowana jest, że tak powiem, dusza MegaPointy, ponieważ większość funkcjonalności jest zachowana, czyli nasz show z MegaPointy 1:1 przechodzi na GigaPointy. A co dostajemy? Po pierwsze moc. Źródło aktualnie laserowe, źródło 350 W, które daje nam bardzo ładną białą plamę, czyli to jest w końcu laser, którego możemy używać do białego. I dostajemy przede wszystkim IP obudowę, czyli urządzenie w tej chwili może pracować na zewnątrz. Jest naprawdę dosłownie 2 cm wyższe i 3,5 kg cięższe od MegaPointy, więc pod tym względem się całe szczęście dużo nie zmieniło. To urządzenie ma szansę zawojować rynek, bo naprawdę ma wysoką moc i jeszcze ma taki specjalny system, który reguluje nam hotspota, więc jak wrzucimy na przykład kołową pryzmę i jest ciemno w środku, możemy dopalić w środku tą pryzmę, właśnie regulując hotspota tego laserowego, fosforowego źródła. GigaPointy to jest urządzenie, które na pewno warto zauważyć, chociażby dlatego, że ma rozwiązania z eyebolta, jako że jest laserowe, czyli ten Spectra Beam, który jest teraz widoczny. Ma nowy Frost, ma kilka nowości, ale właśnie zachowuje tą duszę MegaPointy, więc ktoś zaznajomiony z MegaPointy, albo ktoś, kto ma show napisany na MegaPointy, może 1:1 praktycznie przesiąść się na GigaPointy i dostać wyższą moc. Tak jak teraz widać nawet w powietrzu, przepalanie tego środka, jeśli chodzi o to, żebyśmy mieli w środku więcej dodatkowej mocy. GigaPointy od Robe. Obok mnie kolejna premiera, jeśli chodzi o tegoroczne targi, czyli z tej wersji poprzedniej, czyli tej 11, przechodzimy do jej, można powiedzieć, młodszego brata, czyli T10. Urządzenie oprócz tego oczywiście, że jest mniejsze, ma kilka nowości, jak chociażby inną metodę po prostu wprowadzania tego Frosta. Zyskujemy nieco więcej na zakresie zoom i tak samo mamy szereg akcesoriów, czyli mamy ramki do filtrów, top haty, mamy oczywiście uchwyt do gobo, no i tak jak w poprzednim urządzeniu mamy ramki profilowe, przede wszystkim mamy wszystkie soczewki w jednym, czyli nie musimy wymieniać sobie tej frontowej soczewki, tak jak w reflektorach profilowych znanych na rynku. I co jest jeszcze ciekawsze, w tym samym urządzeniu możemy zmienić spota na peceta, bądź możemy tego samego spota wymienić na soczewkę typu Fresnel, żeby mieć miękkie światło. T10 mała, lekka, zgrabna, tam gdzie nie da się zainstalować jej większego brata i nie potrzebujemy tej większej mocy, na pewno sprawdzi się to urządzenie. Co ciekawe, od tego urządzenia i w innych też to będzie dostępne, jest specjalny tryb, który kompletnie odcina zasilanie do wentylatorów. Tak zwany tryb no fan, czyli nie tyle mamy tryb cichy, tak jak dostępny we wszystkich urządzeniach, tylko tam, gdzie naprawdę jak w Filharmonii jest to potrzebne, wentylator się nigdy nie załączy. Jest to już dostępne w tym urządzeniu, po update'ach w innych urządzeniach. Oprócz T10 i GigaPointy jest jeszcze jedna premiera LTM. Niestety jest wysoko nade mną, więc ciężko ją pokazać. W przebitkach na show
było na pewno ją widać. Jest to uzupełnienie serii LTX, LTL i to jest właśnie LTM, czyli Painty LTM. Urządzenie, które dodaje nam nowe funkcjonalności do Painty i dodaje nam mocy, w szczególności tej mocy typu Long Throw. To są wszystkie typowe nowości na Robę. O jednej warto jeszcze wspomnieć. Do urządzeń właśnie LTX i LTL są specjalne soczewki, które się wrzuca do obrotowego gobo, które nam dodają 15% do mocy na niskim zoomie. Czyli praktycznie, i to jest za darmo w ogóle upgrade, taka ciekawostka. Wszyscy, którzy je zakupili, zapraszamy do kontaktu. Można sobie właśnie zyskać 15% mocy na tym long throw, tym małym plamie z urządzenia, potrzebnej szczególnie na stadionach. Fajne rzeczy Robe robi i pamięta o tych poprzednich produktach, dając nowe upgrade'y, więc na pewno to jest dobra inwestycja, która zwróci się na lata. Na zakończenie na stoisku Robe na targach ISE mamy jeszcze informacje o update'cie. Już słyszeliście o różnych rzeczach, typu o fejdzie, o dimmerze, o informacji o tym, czy jesteśmy ze wszystkim połączeni, o nowych podstronach i tak dalej, ale oni cały czas to rozwijają. I dzisiaj na przykład pokazali mi nową rzecz, czyli do całej serii LT, jeśli chcemy tą soczewkę, o której mówiłem, wrzucić, to nie musimy tego robić z deski, nie musimy tego mapować, tylko mamy dedykowany guzik. Klikamy ten guzik, mamy 15% mocy, odklikujemy i mamy ten LT, czyli ten long throw wyłączony. Więc RoboSpot to kolejny przykład, że w Robę warto inwestować, bo oni cały czas coś w nim upgrade'ują, dodają nowe funkcjonalności do firmware'u, wszystkie w cenie zasadniczo urządzenia, więc warto na pewno nas śledzić, warto sobie robić z tego szkolenia. No i to jest Robe, tak? Robe to jest brand, który jest naprawdę pewny, więc naprawdę polecamy kontaktować się z nami. Zapraszamy do ProLightu, mamy te wszystkie rzeczy, o których mówiłem już niedługo w showroomie. Zapraszamy.